kolejny odcinek na temat przetwornicy impulsowej, a w tym odcinku zajmiemy się przetwornicą MC34063, o której wspominałem już w pierwszej części poradników z cyklu właśnie dotyczącej przetwornic impulsowych. To jest przetwornica w takiej obudowie DIP 8. Wymaga kilku elementów zewnętrznych i dzisiaj zajmiemy się dokładnie konfiguracją step down, czyli obniżającą napięcie i będzie to napięcie 5 V. Także zapraszam. Przedstawiam Wam tutaj notę katalogową do tego układu. To co się wrzuca w oczy, to te duże napisy. Tutaj mamy napisane, pod jakimi nazwami występują, jakie są modele tych oraz to, co ta przetwornica potrafi, tak? Czyli mamy tutaj prąd do 1,5 ampera. Oczywiście to da się zmienić i za chwilę do tego dojdę. Mamy także wymienione tryby pracy, step up, down i inverting, co oznacza, że przetwornica może podwyższać napięcie, może je obniżać albo po prostu odwracać, czyli z 12 V zrobić minus 12. Tutaj mamy kilka informacji także o dokładniejszych informacji. Można tą przetwornicę zasilać napięciem od 3 do 40 V. Mamy tutaj ograniczenie prądowe, zdolność przełączania wyjścia do 1,5 ampera i możliwość regulacji napięcia wyjściowego, no i to ostatnie, co najważniejsze, to możliwość operacji do częstotliwości 100 kHz. Po lewej stronie, w jakich obudowach występują, my się zajmiemy tą PDIP 8. No i tutaj mamy schemat. I ja tu może opiszę, co dane rzeczy tutaj, co właściwie za co odpowiadają. Zacznijmy od tego. Mamy VCC, czyli zasilanie, GND, czyli masa. Tutaj zacznę może tak, switch collector, czyli jest to, tutaj idzie do klucza tak zwanego, czyli tranzystora, który przełącza właśnie, odpowiada za tworzenie częstotliwości wyjściowej. Mamy tutaj także drive collector, czyli kolektor tranzystora, który steruje tym kluczem. No i mamy tutaj timing capacitor, czyli kondensator, który będzie ustalał częstotliwość taktowania, właściwie częstotliwość tego przebiegu wyjściowego. I switch emitter, czyli właśnie wyjście tego przebiegu, tak? Czyli na switch collector podajemy napięcie wejściowe, czyli VCC, a na switch emitter dostajemy przebieg prostokątny o różnym wypełnieniu, ale o napięciu stanu wysokiego równemu napięciu na wejściu switch collector. Mamy tutaj jeszcze pin, na którym będzie dokonywany pomiar prądu. Mamy także tutaj komparator inverting input, czyli tutaj będziemy podawać jakby napięcie zwrotne, czyli przetwornica będzie badać, czy napięcie nie spada pod wpływem obciążenia. No i gdy będzie obciążenie, to ta przetwornica po prostu zwiększy wypełnienie przebiegu. Dzięki zwiększonemu wypełnieniu tego przebiegu napięcie może być utrzymywane na stałej wartości. Za chwilę w praktyce przetestujemy, zobaczymy, jak to ma się w prawdziwym świecie. Tutaj mamy opisane wyjścia, bo należy zauważyć, że pin numer 1 znajduje się tutaj, a pin 8 tutaj. To jest odwrotnie, tak jakby trochę lustrzane odbicie, ale to jest po to, żeby łatwiej można było właśnie zobaczyć to, co jest w środku, tak? A tutaj mamy już taki prawdziwy wygląd zewnętrzny, jak są rozmieszczone piny. Dalej mamy trochę informacji, które na razie nie będą nas interesować. Musimy przewinąć do przykładowych schematów. Właśnie to nas interesuje. Mamy tutaj pierwszy schemat. Jest to schemat dla przetwornicy step up, którą dzisiaj się nie będziemy zajmować. Przechodzimy trochę niżej i mamy tutaj, nie to, jeszcze nie to. O, tutaj mamy step down converter. I właśnie to jest przetwornica, która nas interesuje. To może też opiszę, o co tu chodzi. No mamy napięcie wyjściowe, powiedzmy tutaj przykładowo zostało podane 25 V, ale tak jak było wcześniej powiedziane, może to być od 3 do
do 40 V. Oczywiście wtedy trzeba zmienić te rezystory, ale za chwilę o tym powiem. No więc mamy tutaj rezystor, na którym dokonywany jest pomiar prądu płynącego na wyjściu. Jest to wartość 3300 ohma. No oczywiście nie dostaniemy takiego rezystora dokładnie, więc lepiej po prostu wpiąć 3 rezystory 1 ohm równolegle i dostaniemy właśnie przybliżoną wartość. Ósemka, czyli drive kolektor, łączony jest też z zasilaniem. Tutaj kolektor przełączania również jest połączony do zasilania. Pin numer 2 jest to wyjście przebiegu i tak jak w poprzednim odcinku było na temat właśnie filtru LC, do czego on służy, to mamy tutaj właśnie ten filtr LC i dioda zabezpieczająca właśnie, żeby cewka nie uszkodziła układu. No więc jeśli tu mamy wyjście, to mamy kondensator wyjściowy, który wygładza napięcie razem z tą cewką. I tutaj mamy wyjście. Tu możemy dodać opcjonalny filtr, którego dzisiaj nie będziemy używać, ale jeśli ktoś chce, to jak najbardziej. Kapacytor timing, albo raczej timing kapacytor, czyli kondensator ustalający częstotliwość. Jest to 470 pikofaradów. No i tutaj właśnie ta część, która reguluje nam napięcie, czyli od wyjścia prowadzimy dzielnik rezystorowy, który trafia właśnie do nóżki piątej i dzięki temu mamy 5 V w takiej konfiguracji 3,6 kΩ i 1,2 kΩ. Jak już mówiłem, przetwornica ta może pracować do 1,5 A, ale to na wewnętrznym kluczu, czyli na tym tranzystorze wewnątrz obudowy. Jeśli chcemy większy prąd, po prostu można użyć zewnętrznego tranzystora, który będzie przełączał te napięcie. Właściwie ograniczeniem będzie tutaj tylko prąd kolektora dla tego tranzystora oraz prąd dla cewki i prąd dla diody. Mamy dokładnie taką samą konfigurację, nie licząc tych zewnętrznych elementów, bo nas interesują tylko te modyfikacje. Tak jak wspomniałem, żeby ustalić napięcie na wyjściu, należy z tego wyjścia poprowadzić dzielnik rezystorowy do pinu numer 5. A co jeśli chcemy inne napięcie niż 5 V? Mamy tutaj wzór na napięcie wyjściowe i może je zapiszę, żeby nam towarzyszyło przy odcinku, czyli u wyjściowej jest to po prostu 1,25 razy w nawiasie 1 plus R2 dzielone przez R1. No oczywiście pamiętając, które jest R2, które jest R1, na schemacie kilka minut temu, jak mówiłem właśnie, są zaznaczone, które to rezystory. No i w zasadzie tyle wiedzy wystarczy, żeby zrobić przetwornicę, najprostszą taką przetwornicę na 5 V. No więc zabieramy się do pracy. No więc dla przypomnienia jeszcze raz powiem, co będzie potrzebne. 3 rezystory 1 ohm, 1 rezystor 1,2 kΩ, 1 rezystor 3,6 kΩ, 1 kondensator 1000 mikrofaradów na 16 V, cewka, właściwie dławik cewka 220 mikrohenrów, około, tam może troszkę się różnić, kondensator 470 pikofaradów, dioda 1N5819, no i sama przetwornica MC34063. Do tego się przydadzą jakieś złącza, na przykład złączo ARC, żeby wprowadzić napięcie i wyprowadzić. No i żeby całość zmontować ładnie, użyję kawałka płytki uniwersalnej, którą tam gdzieś znalazłem, w zupełności wystarczy, więc zaczynajmy. Tak wygląda gotowa przetwornica na płytce uniwersalnej. Mamy tu podpięte napięcie wejściowe z zasilacza ATX i na wyjściu dałem rezystor 220 ohmów jako takie obciążenie, ponieważ jeśli przetwornica nie jest obciążona niczym, to te napięcie tak powiedziałbym skacze tam o kilkaset volta, a kiedy podłączę właśnie ten rezystor, to napięcie się stabilizuje jak należy. No dobra, to teraz włączam zasilanie do zasilacza. Multimetr ustawiłem na napięcie stałe do 20 V. I teraz tak, tutaj zmierzę napięcie na wejściu.
12,27 i teraz napięcie na wyjściu 5,07 V, czyli taki efekt, jakiego oczekiwaliśmy. Także to jest właśnie cała przetwornica MC34063 w konfiguracji step down. To, co można by tu poprawić, to to, że to cewka jest taka ogromna, no ale taką zastosowałem. Jak dostanę znajdę jakąś ciekawszą, mniejszą, to jak najbardziej zastosuję. Także pamiętamy o tym, że przetwornica działa do 1,5 ampera bez zewnętrznego klucza, natomiast zewnętrznym kluczem zajmiemy się w kolejnej części właśnie filmu poradników na temat przetwornicy impulsowej. No i wszyscy Facebookowi na pewno zobaczyli, że już wstawiłem zdjęcie tej przetwornicy, która niedawno do mnie dotarła z eBaya. To jest też przetwornica impulsowa step down, którą zajmiemy się troszeczkę później. Najpierw poznamy podstawy takich przetwornic impulsowych na takim układzie, ćwicząc po prostu samemu takie rzeczy, a z gotowców skorzystamy na koniec i trochę opiszę, czym się różni taka przetwornica od takiej przetwornicy. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania mojego kanału i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!